Witajcie moi drodzy widzowie, Total War Warhammer 3. Tutaj troszkę powiem, dlaczego popełnili twórcy błąd. Był to trochę w sumie błąd taki nieoczekiwany, bo moim zdaniem za mało może przetestowali pod tym kątem. Też niektórych rzeczy nie da się aż tak od razu szybko wyłapać, więc to też było takie dosyć trudne do wyłapania. Mi się akurat troszkę, nawet powiem szczerze, udało to wyłapać i mam jakieś przemyślenia odnośnie właśnie tych zmian, najbardziej może odnośnie AI. Też opowiem troszkę o tych głębinach dodatkowo, żeby też materiał był jakby powiedzmy trochę bardziej obszerny i też wypowiem się odnośnie kampanii, dlaczego popełnili błąd. Z tego co wiecie, jak oglądaliście moje materiały lub czytaliście notatkę patcha, no zostały wzmocnione frakcje typu Królowie Grobowców, Jaszczury. Okej. Kończąc po tym, że zostali wzmocnieni, zostali oni zmieceni przez AI, które zostało zmienione ze względu że komputer teraz dużo szybciej się rozwija. Tym bardziej ja gram zawsze na poziomie legendarnym, więc widzę jaka jest po prostu różnica. Faktycznie komputer jest mocniejszy, gdy walczymy już nawet, ja walczyłem na przykład na samym początku z Rictusem, który już na samym początku stawiał jakieś problemy, żądania. Nie dało się go aż tak szybko pokonać i faktycznie było to dosyć ciekawe, fajne doświadczenie. Ale jak sobie tak chwilę pomyślałem i potem zerknąłem na Morsa, który w, nie wiem, bardzo szybkiej turze zaczął podbijać wszystkie miasta i miał już 13 miast, zaczęło mi przychodzić jedna rzecz do głowy. Skaweni. Dlaczego Skaweni? No Skaweni są bardzo szybko rozwojową frakcją i bardzo ciężko było ich pokonać. Zobaczcie, jest 84. frakcja. 3 frakcje musiały pokonać Skeecha, którego było, znaczy klan Eshin, które było tak naprawdę bardzo ciężko im pokonać. 3 frakcje musiały długo walczyć ze Skavenem i ledwo dali radę go pokonać. Bo jak zauważycie, no nie wygląda to tam za ciekawie. Tak samo jak miałem właśnie doświadczenie z Morsem. Mors bardzo szybko zaczął tutaj cisnąć i gdyby nie moja tak naprawdę reakcja do walki z Morsem, plus ewentualne delikatne wsparcie Imryka z drugiej strony, gdzie Mors musiał się jednak rozdzielić, no to Mors zdecydowanie zdominowałby tak naprawdę całe tutaj te karaki, chyba że jeszcze byłoby tak, że Skarśnik coś by tutaj mógł zrobić. A do czego zmierzam? Nie przemyśleli twórcy jednej rzeczy, że frakcje, które już bardzo szybko się rozwijają, typu, nie wiem, Imperium, Krasnoludy, no chodzi mi bardziej o AI, jak się rozwija, no bo my, jeśli gramy Krasnoludami, nie mamy aż takiego szybkiego jakby szansy rozwinięcia się, ale na przykład Krasnoludy, Imperium, co my tutaj jeszcze mamy, no na pewno Skaweni, może Krasnoludy Chaosu, jak się dają gdzieś tam poruszyć, ale z tego co zauważyłem, że Krasnoludy Chaosu zostały mega wstrzymane. Na pewno dużo zyskały na tym też poboczne frakcje. Właśnie jak zauważycie, poboczne frakcje jeszcze się tutaj trzymają i bardzo dobrze sobie radzą, ale dużo też stracili na przykład taki Zinch. Poboczna frakcja Slaneshowa pocisnęła Zincha i on nie miał w ogóle szans się rozwinąć. Zinch miał 3 osady, gdy zawsze gram, no to tak naprawdę Zinch ma 40 osad, 30 osad na takiej turze i już tutaj gdzieś Arabię podbija. A tutaj Zinch po prostu był niczym. I do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że zostało teraz niestety bardzo zmieniony próg sił. Na przykład, jak zauważycie, Wulfric ma 20 osad i sobie bardzo dobrze radzi. Zostały wzmocnione niektóre frakcje, ale niektóre frakcje dostały takiego po prostu kopniaka w dupę, że wygląda to moim zdaniem tragicznie. A dlaczego wygląda tragicznie? Bo Skaweni są porozrzucani w większości na mapie. Nawet tutaj Itza, gdzie w większości Itza sobie gdzieś tam radził, podbijał te ziemię, no dostał on po prostu w dupę. I to tak naprawdę od wampirów, od skawenów, od takich frakcji, których gdzieś tam w większości się raczej nie dostawało. Bretonia stała się bardzo mocna, jeśli chodzi o automaty. Jeśli chodzi o samego AI, jak zauważycie, no Bretonia sobie tu bardzo dobrze radzi, nawet wjechała w stronę Itzy, właśnie do Lustri wjechali i też tam bez problemu sobie pokonują. I z Kaweni, jakbym nie zaczął dzielić tak naprawdę Ikita, no to Ikit sądzę, że chyba by poległ względem Bretonii, bo Bretonia zaczęła robić naprawdę bardzo porządne te armie względem właśnie komputera, który gdzieś tam ma. Niestety nie mam całego podglądu na nich. Ale też frakcja typu Imperium stała się za mocna, zdecydowanie za mocna, bo na przykład Vlad odjechał w momencie z kampanii
gdzie zawsze gdzieś tam starał się bronić, walczyć, coś tam jeszcze starał się robić, no tutaj nie miał on zdecydowanie szans. Wracając do tych królów grobowców i jaszczur, no jaszczury dostały jeszcze gorzej, bo przez to, że są frakcje dookoła jaszczur, które mają szybsze rozwinięcie i jednostki bardzo dobre kontrujące, no to automatycznie co się stało? No jaszczury nie mają szans w ogóle przetrwać. Na przykład Krok tutaj miał 2 osady, jak zacząłem gdzieś tam z nim walczyć, czy tam 3. Lybarasu ledwo się trzymała. Lybarasu się trzymała tylko z tego względu, że tak naprawdę krasnoludy ich nie zaczęły dociskać, bo Torek jakoś tak dosyć dziwnie zagrał i faktycznie ich nie dociskał. Ale na przykład, jak już tutaj dotarłem do tej strony, już widziałem, że Volkmar sobie tak naprawdę niszczy wszystko, czyli kult Sigmara niszczy wszystko, Skarbrand w ogóle nie miał szans. Orkowie dostali oczywiście buffa, bo orkowie zaczęli rekrutować kawalerię z wyższych tierów i mieli na przykład pół armii już kawalerii, więc zdecydowanie mają duży plus, bo automat wtedy lepiej przeliczy, bo jednak kawaleria u nich ma ten pancerz, ma siłę, ma szarże i to już lepiej będzie na pewno pod automat liczone. I stało się niestety tak, czego się obawiałem, że frakcje, które będą na przykład mocne, będą jeszcze bardziej mocne, a frakcje, które już miały powiedzmy zasięg pod siłę, że będą naprawdę mocne, to już sobie zaczęły dosyć lepiej radzić. Tak samo niestety ucierpiał najbardziej Chaos. Chaos bardzo ucierpiał, bo jak sobie przyjrzycie, Chaos nie ma możliwości rekrutowania bardzo mocnych jednostek na powiedzmy wczesnym etapie gry. Z tego względu, że on ma ograniczenia. Jedyną szansą to jest tak naprawdę rozwinięcie jego bandy i nic więcej. Tamurkan został zmieciony, Nurgle w ogóle nic nie zrobiły. Szkielety z całej tak naprawdę na całym świecie zostały zniszczone w momencie. Jedynie co się stały, no jedynie co jeszcze mogę wspomnieć, nawet ogry poboczne się tutaj powiedzmy trzymają. Mają 2 osady, ale dalej się trzymają. Malekith w sumie, mroczne elfy też dostały po tyłku. Zaraz też może bardziej omówię na podstawie frakcji, które zauważyłem, że dostały strasznie przez AI. To jest takie jakby powiedzmy dodatkowe względem moich gdzieś tam przemyśleń, zauważenia. Wiadomo, kampania nierówna, ale z tego, co zauważyłem względem jak szybko się tutaj wszystko potoczyło i gdzie na przykład nie ingerowałem, bo ja nie ingerowałem w tą stronę mapy w ogóle, tak samo w Kata nie ingerowałem i to tam się samo po prostu toczyło. Grimgor na razie dalej trzyma gdzieś tam siłę, ale z tego względu, że jak zauważycie, te armie już tutaj rekrutowane są zdecydowanie dużo lepsze. Tutaj nie mamy niestety jeszcze podglądu, ale możemy zdobyć ten podgląd. Zobaczymy sobie, co oni tutaj mieli w tych armiach. No tutaj nawet widzę takie dosyć grube te armie. Terakatowy, no, mnóstwo artylerii. Tutaj też bardzo potężne te armie. No faktycznie te armie mają tutaj dobre, pozaciągane. Nie wiem po co tam milicja, no ale dobra. Przemyślenia są takie, że niestety moim zdaniem to zepsuło trochę grę. Z tego względu, że frakcje, nawet Malus jest słaby. Malus miał 3 osady, on w sumie w ogóle nic nie robił. Nie wiem, co go tutaj niszczyło, ale... no, tak naprawdę Malusa zniszczył Wulfric, czyli Norska, która tak naprawdę była słaba, stała się potężna w rękach komputera i faktycznie tak jest, bo jak walczyłem niedawno, no to miał 3 mamuty na przykład w armii, miał Fimirów, miał na przykład tych czempionów, grasantów, już takie jednostki dosyć powiedzmy ambitne do walki z przeciwnikiem. Ale niestety moje zmartwienie to są Skawieni, Imperium, może delikatnie Bretonia i to są 3 takie frakcje, które zaczęły być strasznie mocne. Imperium, Krasnoludy zawsze były mocne, a teraz to już w ogóle dostały mocnego powera. Jeśli chodzi też o te same głębiny, z takich ważniejszych informacji, jeśli wybudujecie to w standardowej prowincji, czyli w głównej jakby stolicy, macie tak naprawdę 6 slotów. Jeśli wybudujecie to w osadzie, z tego co wiem są 3 sloty. A jeśli to wybudujecie w miejscu, które jest unikatowe, macie tych slotów 8. Już pokażę gdzie, na przykład Karak to jest, mamy tak, Karak, w Karaku mamy te 8 slotów. I jak sobie tu zauważycie, też macie napisane, ta lokacja będzie unikalna. Czyli jeszcze Zahar Nargrund i Skaven Bleach, czyli od Ikita osiedle, bym tak powiedział, i dodatkowo tutaj z tego. Dobra, przejdźmy w takim razie może do omówienia, jakie frakcje teraz w ogóle mamy szansę z nimi też walczyć. Choć chciałem jeszcze tylko dopowiedzieć, że teraz gra stała się trochę taka, bym powiedział, dziwna, bo będziemy toczyć po prostu wojnę z Skavenami, Krasnoludami, z Imperium,
Może ewentualnie troszkę z Norską, z Katajem i w sumie to by było tyle. Reszta frakcji raczej będzie znikała szybko z planszy i to mi trochę nie podoba się osobiście, z tego względu, że to już traci jakby Imperia Nieśmiertelnych. Po to jest tak dużo tych frakcji, po to jest tak dużo tego wszystkiego, żeby też toczyć walki z innymi. No my jak zaczniemy, wiadomo, gdzieś tam w innej części mapy i nie będziemy jakby ingerować w inną część mapy, no ale przykładowo, gdybyśmy nie ingerowali w tą część mapy, orkowie raczej by zostali zgniecieni przez Sigmara, znaczy przez Volkmara, plus tak samo przez krasnoludy, bo z tego co widziałem, krasnoludy ich tu dojeżdżały. Bretonia, jest duża szansa, że raczej by tutaj dojechała wampiry. Skawenie może by jeszcze odparli Bretonię, bo Bretonia ma jednak dosyć daleko, ale jak zauważycie, Bretonia robi bardzo dużo armii. Ogólnie komputer, jeśli chodzi o poziom trudności, robi dużo więcej armii. Jest to na pewno ciekawsze względem wyzwania poziomu trudności. Do poziomu trudności tutaj się nie doczepię, bo zrobili faktycznie dobrą robotę i jest to zdecydowane lepsze zmiany. Ale niestety nie zobaczyli, nie wzmocnili jakby frakcji, które miałyby problem. Fajnie jest rzucić pomysł, tylko niestety wydaje mi się, że tutaj przy testach coś poszło nie tak, bo nie wzięli pod uwagę tego, że są frakcje, które bardzo szybko się rozwijają i mają bardzo szybko dostęp do mocnych jednostek, które na automacie zniszczą wszystkie inne jednostki. I tego moim zdaniem gdzieś tam nie wychwycili. Taki Rictus, który sobie gdzieś tam nawet dobrze radził, to teraz sądzę, że on tutaj będzie miał niezły ubaw niszczenia wszystkiego. Krasnoludy chaosu dostały powiedzmy takiego nerfa, bo przez to AI jest dużo słabszy. Drazod na przykład nie mógł tutaj się za bardzo wydostać, też miał parę osad, Astragot tak samo. Jedynie Zatan tutaj coś gdzieś pocisnął, ale Zatan jak widzicie zmiażdżył nawet chaos. Chaos już teraz szczerze powiedziawszy nie istnieje. Jedynie z czego z chaosu tak naprawdę się utrzymał to jest Archaon. Archaon i ewentualnie te legiony chaosu. No Be'lakor, jak chodzi o Be'lakora jeszcze na swojej wyspie, to widziałem, że delikatnie starał się tu coś zająć, ale bardzo szybko został wypchnięty przez elfy. Mroczne elfy też dostały strasznie po dupie, leśne elfy to w ogóle są niczym, bym powiedział. Skaven na przykład sobie niszczył tak naprawdę elfy, niszczył sobie Bretonię, orków, on sobie wszystko niszczył solo, więc, więc niestety wygląda to bardzo słabo. Mam nadzieję, że będzie jakaś aktualizacja, jakaś łatka, że coś tam zostanie pozmieniane, zostaną wzmocnione te frakcje, bo chaos na przykład w ogóle już nie istnieje i to jest smutne, bo ja osobiście chciałbym sobie kiedyś powalczyć z chaosem, a nigdy do tego nie dochodzi, bo na przykład Imperium, Nuln, Kislev, nawet takie poboczne frakcje, nie wiem, nawet taki, nie wiem, Wulfric, Norska sobie gdzieś tam cisną wszystko. A niestety jak widzicie, z Archaona wiele nie zostało, miał tylko to i to, co tutaj ma, no to w sumie nic. Dobra, przejdźmy w takim razie do omówienia frakcji, które są teraz na AI bardzo słabe i moim zdaniem za słabe. Powracając do tego, jakie frakcje teraz w ogóle mają sens względem AI, no to przejdźmy po kolei. Zwierzę ludzie zniknęli tak szybko, jak się pojawili. Malagora to nawet nie zdążyłem zauważyć, po prostu został zmieciony. Demony chaosu się w miarę jeszcze trzymają. Bardzo podobny poziom do poprzedniego, jak gdzieś tam trzymali, choć nawet miałem wiele kampanii, gdzie mieli gdzieś tam po 17 osad i jakoś się tam trzymali. Imperium moim zdaniem tutaj bardzo mocno ciśnie. Nie wiem jedynie jak Wulhart, ale cała reszta znakomicie sobie radzi pod AI i tutaj nie ma bez problemu. Tutaj po prostu nie ma żadnego problemu, z tego względu, że oni rekrutują już bardzo mocne jednostki na samym starcie, więc radzą sobie znakomicie. Jeśli chodzi o elfy, nawet powiem szczerze, że Teclis sobie zaczął coś tam radzić. Teclis, szczerze powiedziawszy, miał 6 czy 7 osad i coś tam powiedzmy robił, ale sam w sobie elfy raczej powiedzmy zostały dosyć neutralnie, raczej pilnują swoich tam interesów, jedynie Imryk trochę lepiej sobie zaczął radzić, ale tylko dzięki temu, że wsparłem go w walce z Morsem. Jeśli chodzi o jaszczury, no jaszczury moim zdaniem dosyć słabo. Nakai w ogóle przestał, no i Nakai nawet nie zdążyłem go zauważyć. Itza chyba też dostał w łomot. Tik-tak powiedzmy, że delikatnie starał się bronić swoich gdzieś tam osad przede mną, ale miał bardzo słabe te armie, mimo że gdzieś tam bardzo dużo się skupili na aktualizacji na Tik-taku, to niestety nie ma rezultatu. Zdecydowanie nie ma rezultatu. Kulcoteka chyba nie istnieje. Krok oczywiście był bardzo słaby, słabszy niż wcześniej. No, niestety wyszło to z tego, że Krok walczył z Liberasu i o dziwo Liberasu królowie grobowców go cisnęli. Więc to jest trochę zaskoczenie, bo wcześniej przed patchem było na odwrót. Mazamundiego nie zdążyłem zauważyć. Jeśli chodzi o Oxylota, Oxylot
powiedzmy miał 5 osad bez większego szału. Ogry dostały łomot, Tłuścioch dostał łomot ogólnie od wszystkich, więc raczej słabo. Skrak cisnął Imperium, ale potem jak ja go zacząłem cisnąć, to gdzieś tam zaczął przegrywać, ale też Imperium go bardzo szybko zaczęło wypychać ze swoich lokalizacji, więc słabo. Królowie Grobowców, jedynie kto o dziwo przeżył, to jest najwyższy hierofant Hatep. On długo się gdzieś tam trzymał, miał może łatwiejsze zadanie, bo mroczne elfy jakby zostały, powiedzmy delikatnie, zgniecione i leśne elfy zostały również zgniecione i te frakcje, które przeważnie gdzieś tam tych Hatepa niszczyły, to już nie miały szans go gdzieś tam pokonać. Wampirzy hrabowie, no tutaj było słabo, jedynie co to Kemmler się powiedzmy trzymał najdłużej. Kemmler gdzieś tam zaczął cisnąć tą Bretonię, ale później się zaczęło robić tak, że Bretonia z Imperium się szybko skonfederowali i zaczęli go cisnąć i nie miał w ogóle żadnych szans. Bretonia stała się bardzo mocna, nie wiem jedynie jak Alberic, no w sumie Feja i Alberic zostali szybko chyba pokonani. Chyba że Alberic akurat miał ziemię wyżej. Luen jest mocny, Repanse jest jeszcze mocniejsza, bo bardzo szybko gdzieś tę ziemię cisnęła, mimo że musiała przebyć jednak te morze. Feja została zmieciona automatycznie przez Ikita. Mroczne elfy, z tego co wiem, Lockheed coś tam starał się trzymać, ale to tylko dzięki sile Skavenów starał się trzymać wojnę z Katajem. Malus został niczym, Malekith się w miarę gdzieś tam trzymał, a reszta to powiedzmy los taki nieznany. Jeśli chodzi o Kataj, Kataj sobie powiedzmy radzi, tak samo jak sobie radził, tym bardziej, że Kataj teraz rekrutuje mocniejsze jednostki już na samym wstępie. Skarbrand niestety teraz z zerem, jeśli chodzi o AI, Norska. Z tego co zauważyłem, Wulfric bardzo mocno tam przycisnął, Trolla nawet nie zdążyłem zauważyć, mimo że szybko parłem tam do góry. Norska została powiedzmy bonus, bo jeśli sobie gdzieś tam pomieszałem armię mamutów, Fimirów plus czempionów Grasantów, to gdzieś tam z Kislewem sobie poradzą i delikatnie mają szansę już z Imperium na automacie. Jeśli chodzi o Skavenów, Skaweni dali sobie radę z wszystkimi. Z tego względu, że jedynie Molder przerżnął z komputerem, z tego względu, Molder i powiedzmy Eshin, z tego względu, że Moldera zaczęły cisnąć Imperium, a jak Imperium wjechało tam taką ilością armii, że normalnie raczej by się też ciężko było obronić standardowo, ale mimo wszystko zniszczył bardzo dużo, w bardzo szybkim tempie. Eshin, z tego co widziałem, pół Kataju zniszczył w momencie. Ikit zniszczył leśne elfy, powiedzmy, że on bardzo dużo też zniszczył. Saratosy nawet nie widziałem, bo krasnoludy na przykład ich zmiażdżyły szybko. Skrolls akurat Itse zmiażdżył. Mors był bardzo mocny, bardzo ciężko z nim gdzieś tam było. Jeśli chodzi tutaj o tą frakcję, Kairos całkowicie został zniszczony przez poboczną frakcję, to jest niestety trochę śmiechem na sali. Będę pewnie jeszcze testował więcej tych kampanii, więc zobaczymy, czy to była jakaś jednorazowa wpadka, czy po prostu jest tak non-stop. Wojownicy Chaosu niestety są słabi. Jeśli nawet Wlicz został pokonany przez krasnoludy Chaosu w takim szybkim tempie, to jest to po prostu słabe. Azazel się gdzieś tam bronił, Płodny się gdzieś tam bronił, Książę chyba został zniszczony szybko przez Norską, co jest moim zdaniem takim trochę szokującym. Oleg został zniszczony przez Archaona albo Grimgora. Wojownicy Chaosu dostali strasznie po dupie. Pamiętajmy z tego względu, że oni nie mają w standardzie rekrutowania nie wiadomo jakiej ilości czempionów czy czegoś, a tutaj niestety przez to dostali po dupie. Krasnoludy Chaosu już omawiałem, Astragot się gdzieś tam trzymał, Zatan miał dobrą szansę z tego względu, że musiał pokonać tylko wojowników Chaosu, którzy teraz są słabi jeśli chodzi o AI. Więc sobie powiedzmy poradził, ale Astragot i Drazhat, to gdzieś tam się jednak nie dotarli. Jeśli chodzi o krasnoludy, jedynie Grombrindal dostał gdzieś tam po dupie z mrocznymi elfami jak walczył, a reszta zdecydowanie topuje tutaj nad wszystkim. Malakai miał trochę problem, bo Malakai gdzieś tam walczył ze Skavenami, z mrocznym elfem, gdzieś tam się ścierali i nie miał szansy takiego dużego rozwinięcia, choć jak go konfederowałem, był po prostu mocny. Zielonoskórzy, Azak dostał łomot zdecydowanie od Ongrima, Skarśnik dostał łomot ode mnie, Bebzol nawet nie wiem od kogo zginął, ale bardzo szybko zginął, co było dla mnie zaskoczeniem. Krwawe ręce zostały przeze mnie pokonane, ale też się jakoś tak dużo nie rozwinęły, potoczyły wojnę z krasnoludami. Jeśli chodzi o Grimgora, Grimgor standardowo niszczył Zatana, i
został jakby przerwana nić niszczenia Zatana przez nas i przez Kataj, że zaczęliśmy go też tam atakować, ale mimo wszystko Grimgor dalej trzyma swój poziom. Konstantyn dalej jest niczym, Borys jest niczym, Matka Ostanka jest niczym, Caryca jedynie gdzieś tam starała się bronić, ale to tylko dzięki Imperium i mnie przeżyła. Nurgle niestety zostały niczym, szkoda, bo Nurgle dostały patcha, a dalej są niestety słabe. Teraz po tym patchu to już w ogóle są do dupy. Slaanesh, z tego co widziałem, były jakieś drygi walki, ale to takie powiedzmy niedługie i szybko gdzieś tam też zaczął polegać. Jeśli chodzi o Wybrzeże Wampirów, Aranessa to nawet nic nie zdążyła zrobić na mapie. Topielcy mieli jedną wioskę, czyli w sumie też nic. Hrabia miał jedną wioskę, czyli swoje głębiny i gdzieś tam było bardzo słabo. Często było tak, że był na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o armię. Luthor, Harkon jedynie gdzieś tam coś zaczął walczyć, coś tam się utrzymywał ze względu tego, że z Kaweni zaczęli ściągnąć jaszczuroludzi i jaszczuroludzie nie zdążyli go po prostu zgnieść. Leśne elfy zostały zniszczone całkowicie. Jedynie Drycha gdzieś tam się powiedzmy przetrwała z tego względu, że nie toczyła wojnę z Imperium ze mną i wtedy miała szansę gdzieś tam przetrwać. Tak to wygląda, moi drodzy. Moim zdaniem wygląda to trochę słabo, bo jak z tego, co gdzieś tam opowiedziałem, dużo frakcji niestety bardzo szybko znika, nie mają w ogóle żadnych szans. Jeśli nawet poboczne frakcje jak u Kairosa niszczą Kairosa, no to jest to po prostu słabe i coś trzeba po prostu z tym zrobić. Bo na przykład moim zdaniem taki Kairos to było wyzwanie na późniejszym etapie gry, gdzie on miał 40 osad, rekrutował bardzo mocne jednostki, on też ma dobrą zasadzkę, więc jak dla mnie to było trochę ciekawsze. A teraz tak naprawdę toczymy wojnę z Imperium, z Zielonoskórymi, ewentualnie z Katajem, może z Bretonią byśmy toczyli wojnę i z Kaweni. To są frakcje, z którymi raczej będziecie toczyć teraz wojnę na późniejszym etapie gry. Wojnę to bardziej mi chodzi na tej zasadzie, że oni będą coś mieli jakiś wkład w dominację świata, a jakieś tam poboczne frakcje to już będą zdecydowanie słabsze. Dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba, dajcie znać z własnych doświadczeń, jak u was wygląda kampania. Ja akurat z doświadczenia mam z tego, że gram na poziomie legendarnym i na bardzo trudnym względem bitew. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć!